Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie na Filipinach. Zaczynamy kolejny dzień. Chwila po 7. Można brać się za pracę. Dziękuję za wszystkie nowe subskrypcje, za wszystkie lajki pod filmami, no i za komentarze, bo jak zwykle trzymacie poziom kulturalnie miło. Bardzo mnie to cieszy. No co pan tutaj robi? Zerka pan na wjazd? Co tam? O, oczka trzeba ci przetrzeć. Chodź, przetrzemy ci oczka. Chodź. Widać otwór z drugiej sypialni, przez które wylatywał cały materiał. Widać deski z podłogi. Zerwane z podłogi deski, które zostaną wykorzystane. Te, które się nie połamały. Ognisko, które w poprzednim filmie wieczorem jeszcze się paliło, rano dalej się tliło. O dziwo wczoraj zagrabiłem tylko te liście, tak zagrabiłem na kubkę i podpaliłem. I te liście trzymały taką temperaturę, że wypaliły sporą część dużego pnia. Tylko ten pian też był stary, taki jak tamten, myślę. Jak widać, są trochę bardziej wysuszone. Dzisiaj dorzuciłem trochę drewna od rana i się pali dalej. Tutaj jest moje stanowisko. Tak jak zawsze do impregnowania. Teraz już końcówka tego ciemnego impregnatu, tego toksycznego, więc maluję nim na zewnątrz, żeby to się na bieżąco wietrzyło. Te 4 długie belki są już gotowe, te krótsze 4 ciemne na pierwszy raz pomalowane. Także wierzę w to, że dzisiaj uda się położyć większą część podłogi. Nie wiem czy całą, bo brakuje nam jednej płyty, jeżeli dobrze liczę. Ale może udamy się dzisiaj też do sklepu na zakupy. Gdzie są ściereczki? Tutaj mamy ściereczki. Tulfi. Halo Tulfi. Halo Tulfi. Chodź. No, dzień dobry Rosie, powiedz do kamery. Chodź. Już, moment. Moment, chodź. Chodź, trzeba ci oczka wytrzeć. Panienka też? Chodź Rosie. Drugie oczko. No i piękne macie oczka. Pokaż no się. Pokaż się Tulfi. Pokaż no się do kamery. O, piękne masz oczka. No już nie ma nic wysuniętego. A ty Kitku, jak tam? Tobie też przetrzemy oczka? Już ci przecierałem od rana. Bo kotkowi to codziennie rano trzeba te oczka przetrzeć. Malutki jest. O. Zaczepia Tulfiego. O. Rosie przez tą długą sierść cały czas się gdzieś chowa. Najwygodniej w trakcie dnia, jak jest 12, jak jest słońce w zenicie, to się leży w łazience. Jeszcze jak woda jest rozlana na posadzce betonowej, ta posadzka jest chłodniejsza, to tam się po prostu najlepiej leży. Potrafi cały ten okres najcieplejszy dnia przeleżeć właśnie sobie w łazience. Tulfi to lepiej znosi. Chyba będzie trzeba ją wytrymować za jakiś czas. I Tulfi się więcej z kotem bawi. Mają lepszą relację. Kot przychodzi do Tulfiego czasem i zsie mu sutki, myśląc, że to jego mama, a Tulfi mu pozwala, mimo że jest chłopcem. Baw się z nią grzecznie, Tulfi. Dobrze. Bierzemy się za pracę. Część zwierzęca na ten moment odhaczona, bo wiecie, muszę trochę balansować. Część ludzi woli więcej zwierząt, inni trochę więcej pracy. No i jakoś muszę to wszystko pogodzić.
Zapraszam do oglądania. Lecimy. No, wyłączyłem kamerę, jeszcze przyszedł starszy brat Elvis. Hi Elvis. Hi baby. Hi baby. How are you? Tak, przyszedł brat. Starszy brat przyszedł. Co tam Elvis, mordko? Co tam Elvis, mordko? Kiedy ci idziesz z Elvisem pobawić? Elvis jest grzeczny piesek, no. O. I widzicie te pręgi na Elvisie? Tak jak mówiłem, tak nas z Filipina wołałem je jako witch dog. Jak miał więcej takich pręg. Jest miksem z psem czarownicy. Bo z jakich to wyspa czarownic. No, Elvis się umiejscowi pewnie pod samochodem. Tam ma cień i tam sobie lubi leżeć w trakcie dnia. No teraz to już wszystkie zwierzaki zostały pokazane. O! Pancia wstaje. Wszyscy pod drzwi do sypialni. Bierzemy się za pracę. A jednak nie, jednak zwierzęca część jeszcze się nie skończyła. Bo kogo my tu mamy w kuchni? Zaraz zobaczymy, kogo my tu mamy w kuchni. Krab pustelnik, ale ma duże szczypce. Ale ma duże szczypce, taki dość spory, nie największy jakiego widziałem. No, wyjdź chłopaku. Hermit krab, krab pustelnik. Wieczorem bardzo dużo ich wychodzi. No, wyjdziesz czy nie wyjdziesz? Chyba nie wyjdzie. Schował się, ale musi być bardzo duży krab taki mały. Musi mieć taką dużą, takie duże szczypce. Dobra, położymy go tutaj i niech sobie idzie w świat. O, mus idzie. Nie no, teraz to już bierzemy się do pracy. Już więcej zwierząt nie przewiduję. Muszę zaimpregnować podłogę na 3. raz. Polakierować. Wzmocnić. I możemy brać się za płyty. Wykorzystamy ten materiał, który mamy. I wtedy będziemy w stanie powiedzieć, czy brakuje jednej płyty, czy może trochę więcej. Bo jeszcze mam 2 całe płyty. Mamy 2 całe płyty. Tutaj kawałek płyty w oryginalnym wymiarze 122 po krótkiej krawędzi, ale cięta z tej strony. I jeszcze 1 kawałek płyty, więc wydaje mi się, że jedna płyta może nam brakować. Mamy 2,5, może niecałe 3 płyty. Tym razem dzisiaj daję sobie spokój z tym brązowym impregnatem. Wykorzystałem go całego na zewnątrz. 3. warstwę położymy to jest bezwonne. Poimpregnuję to będziemy musieli pojechać do sklepu po więcej lakieru. Polakieruje się, następnie całą podłogę wzmocni i myślę, że jeszcze dzisiaj po południu będę w stanie zacząć montować płyty na podłodze. A jeżeli to by się udało dzisiaj zrobić, no to znaczy, że jutro mógłbym zamykać ściany płytami, montować okna i po prostu zamknąć to pomieszczenie. Albo ewentualnie brać się za sufit. Zobaczę, wejdę na górę, zobaczę jak to by szło z zrywaniem tej starej płyty i może zdecyduję się po założeniu podłogi na zerwanie płyty z góry. Zobaczymy za jakiś czas, proszę Państwa.
No i moi mili widzowie, mamy podłogę zaimpregnowaną na trzeci raz. Czyli kolejny krok to polakierowanie konstrukcji podłogi, wzmocnienie jej i będziemy mogli się brać za płyty. Tak jak mówiłem, spod światła, ale ta biała bajka, ten biały Solignum, nowsza formuła, jest dużo lepszy do pracy niż ta stara formuła. Jest zdecydowanie bez problemu. Mogę tu ustać w tym pokoju, nie daje tak po nozdrzach. Także jeżeli ktoś by robił coś takiego na Filipinach, to szukajcie tego nowszego, tego jakby zaktualizowanej formuły, nowszej, bo jeszcze gdzieś zalegają w sklepach, w magazynach te stare, ale to jest gówno. To jest gówno. Tym się możecie bawić, jak budujecie dom od podstaw, jak wszystkie elementy macie docięte na wymiar i szykujecie je sobie na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, pod słońcem, jeszcze jest jakiś wiaterek muskający was, wtedy spoko. Ale on wcale nie jest tańszy. Ten stary Solignum wcale nie jest tańszy, także rekomenduję ten biały, jeżeli ktokolwiek robiłby coś w drewnie na Filipinach. No i przede wszystkim mahoń. Mahoń, bo tak jak wspominałem w poprzednim filmie, on sam w sobie już ma takie właściwości, że jak widać tutaj, no jak widać na tym przykładzie tego budynku, gdyby tylko nie te płyty na ścianach z otwartej sklejki niezabezpieczone, jakaś sklejka, to nie jest płyta wiórowa, no to termity nie miałyby tu zabawy, nie miałyby tu pożywienia, bo mahoń sam w sobie ma te oleje, odpowiednią twardość drewna. Jak one mają sobie coś zjeść i założyć gniazdo, to szukają, tak jak ludzie, dogodnych warunków do życia, a nie tam, gdzie będzie im ciężej i mniej komfortowo. A przez te oleje, które są w mahoniu, przez jego twardość, im to po prostu nie podchodzi. Znajdą sobie inne miejsce do zamieszkania. Także unikajcie wszelkiego innego drewna, jakiegoś palmowego i tak dalej, bo wydaje mi się, że nawet jakbyście to zamoczyli w wannie z impregnatem, taką kłodę, taką belkę z drzewa palmowego, jak to się robi w Polsce, się chyba takie drewno też da kupić, że jest impregnowane po prostu w Bali, jest napite, że jak przecinasz, i to samo jest w Norwegii z zielonym drewnem, że jak przecinasz to drewno, to w środku jeszcze wypływa z niego impregnat dosłownie na pile. No to ten impregnat wam uciągnie, daje gwarancję 10 lat niby, no ale po 10 latach to drewno palmowe będzie jak ciasteczko dla termitów, jak ciasteczko. Także mahoń to podstawa w budowie na Filipinach. Dobrze, zobaczymy, co będzie następnym krokiem. Czy za chwilę pojedziemy do miasta po lakier, czy ewentualnie wezmę się za wzmacnianie podłogi najpierw, a potem pojedziemy na lakier. Zobaczę, jakie żona ma plany na dzisiaj i kontynuujemy ten piękny dzień. No i podjechaliśmy do sklepu, wzięliśmy jedną płytę, wzięliśmy lakier, można wracać. Myślę, że jutro pojedziemy po płyty na ściany, bo jest co robić. Jest co robić, jutro zacznę ze ścianami, a dzisiaj pobawię się z podłogą i ewentualnie z podłogą na drugim piętrze, zrywaniem jej, jak już by ta była gotowa na parterze. Ale to zobaczymy, czy to się uda zrobić. Jedziemy z powrotem. Kolejny etap zakończony. Jako że mamy trochę drewna mahoniowego ekstra, którego nie mieliśmy wcześniej w pierwszej sypialni, wzmocniłem podłogę jeszcze bardziej niż wcześniej. W pierwszej sypialni wzmocniłem tylko główną belkę zaparciem do dołu, a teraz dołożyłem jeszcze dwie mahoniowe belki pod spodem, zrobiłem kratę, także w sumie podłoga ma dodatkowe 8 punktów podparcia, chociaż i tak była ok, no ale i dołożyłem dwie belki do podłogi. Ta ostatnia była taka sobie, najgorsza z nich wszystkich, ta ostatnia, a ta tutaj mi pękła przy demontażu delikatnie, było pęknięcie na niej, to zamiast ją wzmacniać po prostu mam drewno, dorobiłem dwie dodatkowe belki. Biorę się teraz za lakierowanie całej konstrukcji. Po lakierowaniu musi to chwilę przesnąć, pół godziny do godziny czasu i będę się mógł brać za płyty, za układanie płyt na podłodze.
A czas jest dzisiaj dobry, także myślę, że dzisiaj pojawią się tu płyty na podłodze. Nie zrobię całej podłogi, ale większą część podłogi dzisiaj postaram się zapłytować. Zobaczymy, czy się uda. Mamy to. Cała podłoga została właśnie polakierowana. Damy jej pół godzinki albo i godzinkę, zobaczymy. Przeschnie sobie, wyzbiera się ten plastik spod podłogi, trochę się tam posprząta tych śmieci i możemy zacząć układać płyty. Najważniejsze jest, żeby wyjść z tej strony, od tej ściany i tam, bo tak jak Wam mówiłem, ściana działowa, będziemy ją jeszcze rozbierać. Tam stał kawałki podłogi, dojedzie się płytą tam dalej. Żeby jutro ewentualnie można już było zacząć sobie tutaj jechać z płytami albo pojutrze. Ale najważniejsze jest, żeby ta strona, tu płyty dolegały do ściany, a tu będziemy po prostu potem dokładać i kończyć. Dzisiaj będzie podłoga. Na większej części pomieszczenia będzie dzisiaj, proszę Państwa, podłoga. I znowu przyjechał do nas kurier. No codziennie z czymś przyjeżdża, tak się składa. Mamy, proszę Państwa, krople Frontline. Znacie je w Europie, ci co mają zwierzęta. Zgodne z zamówieniem? Only dogs and puppies, only dogs and puppies, only cats and kittens. Tak, dla szczeniaków i dla kota. Jest zamówione jeszcze jedno większe, bo one są jakoś tam do wagi, dla Elvisa, ale to nie przyszło dzisiaj. A tutaj przyszły jeszcze wkręty. I na koniec dnia nie sprawdzałem dokładnie, co dzisiaj przyjedzie. Wiedziałem, że przyjedzie coś, ale nie sprawdzałem dokładnie co. Ale na koniec dnia przyjechała, proszę Państwa, piana, którą będziemy pianować okna, jak będą już zamontowane okna wszystkie 4. Chińska piana z Hichen. Jakieś groszowe sprawy to były. Mogę sprawdzić, jak kogoś będzie to interesowało i napisać w komentarzu, jak ktoś będzie się pytał. Ale to jakieś groszowe sprawy. Dobrze, mamy część podłogi, tak jak planowałem. Podokładałem materiał, żeby było złapać płytę na dole ściany. Żeby miał więcej miejsca. W tamtym pomieszczeniu był to mały problem, że przy samej podłodze. A tutaj będzie lepiej. Wiadomo, doświadczenie się zbiera podczas też pracy, nie? Ostatnia płyta jest jeszcze niedocięta. Jutro. Tak, robimy to. Nie ma co. Jutro jedziemy po płyty na ściany i bierzemy się za zamykanie. Najważniejsze ściany do zamknięcia to jest ściana z oknem jednym i ściana z oknem drugim. Bo wtedy czysto teoretycznie mogę tą ścianę demontować. No praktycznie też mogę tą ścianę demontować, dociągnąć całą podłogę i wtedy bawić się z resztą. Będzie jedno duże zamknięte pomieszczenie. Ta ściana jest wewnętrzna, także nie ma problemu. Także te dwie zewnętrzne ściany to jest priorytet na jutro. Jakby się udało jutro założyć obie ściany, wszystkie płyty, to będzie raz, dwa, docinek, 3 płyty. Też 3 płyty. 2 całe i docinek. Także jakby się jutro udało założyć te 2 ściany i okna, to byłbym zadowolony. Bo wtedy mógłbym się brać też jutro już za rozbiórkę tej ściany. Albo zostawić ją na następny dzień, żeby nie spać z otwartą podłogą. Zobaczymy, jak jutro się poukłada plan. Musicie mi wybaczyć za tą wodę, co kapie z tyłu, ale to się napełnia duża beczka po prostu wodą, którą przed chwilą umyłem. Bo jakby nie było wody, to są beczki, z której nabierasz sobie po prostu tym kabo wodę do obmycia się, czy do spłukania toalety, czy po prostu awaryjna woda, nie wiem, do czegokolwiek tam potrzebujecie wodę. Także na dzisiaj prace są skończone. Elvis cały dzień był gdzie indziej. Mówię, dzisiaj go zew natury zawołał,
randki. Jakaś suczka, macieczka, rano ich przyłapałem. I dzisiaj kawaler był cały dzień out. Psiaki już zdążyły wszystko zjeść, dostać posiłek, a on dopiero teraz pod wieczór. Gdzie tam byłeś, kawalerze? Tam poużywałeś sobie dzisiaj? No i trzeba by cię było wysterylizować, jakbyś się dał, naprawdę, żebyś tylko więcej takich szczeniaków ulicznych nie robił, no. Ładny jesteś piesek i mądry. I twoje dzieci też będą mądre, tylko kto się nimi zaopiekuje, co? Pojadło dziecko? O, tu cię podrapać? Tu cię podrapać? O. Rosie, cię przestraszyłeś? Chodź. Chodź. Chodź, Elvis. Ty jesteś Elvis? Ty jesteś Elvis? Ty jesteś Elvis? Kto jest Elvis? Kto jest Elvis? Kto jest Elvis? Kto się nazywa Elvis? Wołamy cię, a ty co, nie chcesz przyjść? Gdzie byłeś? Gdzie byłeś, się pytamy. Jutro umyjemy szczeniaki. Jak będzie pogoda, jak będzie słońce, to umyjemy jutro szczeniaki, żeby je zakroplić. I powinien być problem ze wszystkimi żyjątkami typu pchły, chociaż nie ma z tym problemu u nich, typu kleszcze, też żadnego kleszcza im jeszcze nie ściągałem. Z kota, jak go wziąłem, to z kota wciągałem jednego kleszcza, miał jednego kleszcza kotek. Kotek jakoś się nieswojo czuje ostatnio. Znaczy ostatnio. Wczoraj taki nieswojo się czuł, rano jak wstał, to miał jakby duże problemy z równowagą, ale też sprawdzałem w internecie, czym to może być spowodowane. I możliwe, że jeszcze to od robaczywienia, że jak te robaczki wypróżnia, które dostał weterynarza, ale już dochodzi do siebie, dzisiaj już jest dużo lepiej. Już zaczyna znowu rozrabiać i włazić wszędzie. Ale wczoraj był kotek nie swój. Mus, mus. Mus, mus. Mus, mus. No wołam cię, no. No wołam cię. No tak, no ty jesteś mus, mus. Oj, widzicie? Dzisiaj już kotek wraca do formy. Wczoraj sam z siebie nie podejmował żadnych akcji kaskaderskich. Nawet nie wchodził po schodach na werandę, bo było widać, że właśnie jest taki lekko kołowaty. Ale już kotek dochodzi dzisiaj do siebie, już się normalnie wspina. Właśnie jak siedzimy przy obiedzie, coś to skacze na spodnie, żeby wspiąć się na górę. Powiesz coś do kamery? Co mówisz? Bawić się chcesz? Moją bransoletką się teraz zainteresował. Atak na bransoletkę. Zostaw. Puszczaj. Puszczaj, łobuzie. Łobuziaku, ty. Czym się teraz będziesz bawił? Paskiem? O. Pasek. Ale ja jestem groźny. Tygrys. Ale ty będziesz rozrabiaka jak dorośniesz, no. Jeszcze kilka miesięcy tylko nabierz rozmiaru i będziesz rozrabiaka jak się patrzy. Co nie? Tam patrz, się zaczepił? No idziesz sobie? Nie? Dalej zapasy? Co, znowu cię pazurek zaczepił? O. Dobra, idziemy do środka. To by było na tyle. Dzisiaj krótszy ten vlog będzie. Trochę mniej filmowałem. Ale tak jak mówiłem, jak już przychodzą takie momenty, że praca i w środku, i na zewnątrz, bo płytę dociąć, bo przynieść, bo coś, to kiedyś po prostu filmuję. A żona też ma swoje zajęcia i nie może cały czas z kamerą za mną po prostu chodzić.
nowe worki z Chin, które przyszły. Mówię, sprawiają się bardzo dobrze, bardzo duże, dużo trwalsze. Też jakieś groszowe sprawy. No i trzeba ich zamówić więcej. Zamówiliśmy na razie 40 sztuk. Już tam trochę posegregowałem też w trakcie dnia, jak schła podłoga. Przejrzałem trochę. I mamy tam jeden worek cały z metalem. Metalowe puszki. Po konserwach, po jakichś farbach, po nie wiadomo czym. Tutaj tworzywa sztuczne, plastiki. A tutaj jeden pieniek wypalany dzisiaj, ten też wypalany dzisiaj. Także powoli do przodu. A dzisiaj była ciocia, rozmawialiśmy o mahoniu. To jakby ściąć takie duże drzewo jedno, których tutaj mamy dużo. To jedno duże drzewo mahoniowe odkupują od Ciebie za 3000 peso. I oni to potem przerabiają na drewno, na coś tam, w zależności pewnie od tego, jaki prosty ten pień ma i tak dalej. Dobrze, będę się żegnał. Dziękuję za wszystkie nowe subskrypcje. Być może w tym momencie, jak już to oglądacie, to być może już przekroczyliśmy 1500 subskrypcji, bo jesteśmy bardzo blisko. Za wszystkie komentarze, szczególnie tym widzom, którzy regularnie komentują wszystkie moje filmy. Widać, że już jakieś stałe grono odbiorców. No i za lajki, które dajecie pod filmami, bo tak jak mówię, te 200 lajków pod filmem to już jest teraz norma. Dziękuję Wam bardzo za poświęcony mi czas. Zapraszam do dalszego oglądania tej miniserii. Pozdrawiam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach, w zwierzyńcu, hałaśliwym zwierzyńcu. Mus, gdzie idziesz? Młoda sobie znalazła miejsce, nie wiem jeszcze powiedzieć, gdzie się teraz wypróżnia. W tym dołku. Takie sobie miejsce upodobała i nam to w zupełności pasuje. Ale też jest zamówione z Chin, już tak off topic, już poza tematem, poza żegnaniem, ale też jest zamówione z Chin kuweta taka zabudowana z drzwiczkami, żeby psy nie mogły tam włazić do środka. I też jakoś na dniach ma ta kuweta być. Dobra, dziękuję Wam, do jutra, na razie, cześć. Ciekawe, czy kamera to odda, ale stoję teraz przed domem nad morzem. Odda. Po lewej stronie piękna tęcza, po prawej stronie piękny, jak to się mówi, gorejący zachód słońca. Kurczę, że muszę wyczyścić pamięć w dronie i chwilę mi to zajmie, nie zdążę tego złapać, ale pięknie.